Uszanowanko, ja jestem Damian Squiddy, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ubieramy się, ale patrzcie najpierw na to, coś wam muszę pokazać. Wstajecie sobie rano, odsłaniacie sobie żaluzję. Ja tylko złapię za sznurek, kurdupel jestem. Bum. I taki oto widoczek was czeka z samego rana. I żeby nie było, motocykle na was też czekają w tamtym miejscu. Góry, zakręty, piękna Hiszpania. Dobra, ubieram się, jemy śniadanko i będziemy ruszać w drogę. Dzisiaj jedziemy na Tamę. Mój motocykl się już grzeje. Dwie petardy z tyłu i ten widoczek. I wiesz, że zaraz między tymi wszystkimi zakrętami będziesz sobie śmigał. Beautiful, po prostu beautiful. Nie ma co się więcej zastanawiać. Szybkie śniadanie i do przodu. A ze względu na to, że nie udało mi się dostać do sklepu i nic totalnie nie miałem do jedzenia, to grupa, która na szczęście również była tu na urlopie, ugościła mnie, dzieląc się swoimi pysznościami. Dziękuję, uratowaliście mnie od głodówki, a posiłki, jakie robiliście, były najwyższej klasy. Nie przedłużając, jemy śniadanko i ruszamy w drogę. Powolutku, zakręt śmierci ominięty. Myślę, że takich zakrętów jeszcze będzie dużo dzisiaj. Już po śniadanku, więc jedziemy na Tamę. Duży, fajny punkt widokowy, który sobie zobaczymy. Przejedziemy ponad 100 km. Wszystko w ostrych i dużych, potężnych zakrętach. Będzie tyle zakrętów, że zobaczymy. Się nie przejadę. Zmęczony. Przyzwyczaić się musimy do Ducati. Wyczuć ten motocykl. 3 osoby przede mną jadą. Od nas z bazy. No, czuję w tym motocyklu, swoją drogą, szybka recenzja Ducati Monster. Siedzenie wygodne, fajnie się siedzi. Trochę mi się nie za bardzo podoba pochylona pozycja bardzo do przodu. Ale piękne serpentyny. Yeah. I zakręty, które nie są zabezpieczone i możesz tam wypaść. O kur... Patrzcie, jak jest wysoko. Dobra, nie ma co się trzymać przy krawędziach. Wiaterek wieje, nie jest w kombinezonie jakoś super gorąco. To dobrze, bo jak przez chwilę tylko stałem w słońcu, to myślałem, że będę umierał. Na szczęście nie jest tak źle. No, 7% pod górkę. Patrzcie. Skałki, góry i nie patrzcie w dół. Ja nie mogę patrzeć, bo zaraz na barierce wyląduję. Jesteśmy jeszcze w takiej części Hiszpanii, gdzie widzicie, nie ma tutaj w ogóle domów, tu nikt nie mieszka. Drogi tutaj są generalnie puste. Sporadycznie ktoś tutaj przejedzie, o na przykład motocyklista. Samochodów czy pieszych tutaj nie spotkacie, rowerzystów spotkacie. Rowerzyści tutaj sobie robią różne wycieczki. No bo droga jest taka, że naprawdę i pod górę i z góry, jak jeszcze w dobrym miejscu sobie staniesz, kurde. Można sobie nawet na rowerku fajnie tutaj pośmigać. Drogi, nawet te tutaj przyboczne, takie pozamiastowe, one cały czas są czyszczone. Jeździ maszynka i sprząta. O, rowerzysta. I z górki na pazurki! Jak jechaliśmy samochodem, normalnie nas wziął rowerzysta z górki. Nie wiem, ile on miał, z 50. Na tych małych, cieniutkich kółeczkach. Jestem pod wrażeniem tego, jak jeżdżą rowerzyści. I to, co mi Patryk, właściciel, powiedział, rowerzyści ścinają zakręty. I na nich trzeba przede wszystkim uważać. Swoją drogą, dopiero od 5 ten Ducati Monster ładnie idzie. Na niskich na szczęście nie szarpie. Przytarłem buta. Chyba nisko są te podnóżki tutaj. Kurwa, buta przytarłem, a nie kolano. Ja go się nie spodziewałem, że przytrę buta. Ale ja.
Trochę się tu rozpędź, nie? No, tutaj jest ekstra. Z górki. Yeah, i ta góra wielka przed tobą. A ty jesteś na dole. A przed chwilą byłeś na górze. No, chłopaki poczuli chyba lepszy klimacik tych zakrętów, bo trochę przyspieszyli tempo. I nawet dystans im się zwiększył. I znowu no... Yeah, do góry. Patrzcie, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Wow. Ale się jaram jak dziecko normalnie. Nie no, tutaj motocyklista się nudzić nie będzie. Polecam wszystkim. O! Co tu mamy? Czekaj, pomogę ci. Nie, położył już. Trzymasz? Tak, dziękuję. Chcesz tam wjechać za tym, co tam jest? No wiedźmy. Tu kolega miał sporo szczęścia, że akurat w tym miejscu były barierki. I jak wcześniej widzieliście, nie wszędzie one są, a urwiska są dość strome. A koledzy dostali instrukcję, że jak fajne widoczki widzą, to się zatrzymujemy, bo chcę też popatrzeć i coś nagrać. Czy puścić drona, wiecie o co chodzi. O, co to za chopka jakaś? Tracimy przyczepność. Okej, staniemy sobie tu. Witam ponownie. Ujęcie z dronu nagrane. Będziemy jechać bezpośrednio na tamę. Podobno jakieś 40 minut jeszcze drogi. 40 minut, 37 km. Wyobraźcie sobie właśnie tą ilość zakrętów, tą długością czasu przy takim małym dystansie. Odpalamy pioruna. Potwora, przepraszam. Monster. Spoko, ziomeczki. Pozdro dla was. Jeśli to oglądacie, jesteście super. O, ale wibruje silnik na wysokich. Ile tam? Do 8 jak dochodzi. Normalnie masz wibrator pod nogami. Już wiem, dlaczego laski lubią Monstera. Potwór. Ale autentycznie, no, odkręcam do 8000 obrotów i normalnie cała dupa mi wibruje. Nie narzekam, ale wiecie. 5 km, ostre zakręty prawo-lewo. I zobaczcie, jak tu jest wąsko. To jest dwupasmówka i totalne odludzie. Pustkowie. Pustynia kamienna, piaskowa. No właśnie, to nie piasek, to wszystko takie kamulce, gliny. Po prostu pustkowie, a wszędzie są drogi. Po co tutaj drogi robili, skoro tu nic nie ma? Tu totalnie nic nie ma. Dokładnie tak. Rozglądając się po tym krajobrazie, czułem się, jakbym przemierzał świat Fallouta. Dookoła po prostu pusto, surowo, brak jakiejkolwiek zieleni. Wygląda to wszystko tak, jakby były tu bardzo trudne warunki do uprawy czegokolwiek, przez co też nikt nie mieszka w tych okolicach. Takich pustych terenów w Hiszpanii jest sporo. Podobne wrażenie zrobiła na mnie Hiszpania wczoraj, zaraz po wylądowaniu samolotem. Na szczęście obraz ten szybko się zmienił, gdy wjechaliśmy w wyższe pasma górskie, co możecie zobaczyć na poprzednim odcinku. Droga z 1000 zakrętów prowadziła nas do celu, a każdy kilometr pokonywaliśmy z przyjemnością, napawając się jazdą i nowymi widokami. Krajobraz stale się zmieniał. I tym oto sposobem dotarliśmy do Tamy. Wow, jeziorko. I to jest ta Tama? Myślałem, że to będzie coś większego, ale spoko, spoko. Może to jest jedna z kilku tam. Tu jest dużo tam. Teraz zweryfikujemy, czy to jest ta, na którą chciałem jechać. Wydaje mi się, że nie. To jest trochę inna Tama.
Tama zdobyta. Lecimy linie. Tak jak przypuszczałem, to nie ta tama, która miała być naszym głównym celem. Małe nieporozumienie, ale to nic. Zrobimy po prostu trochę więcej kilometrów. Pakujemy się i ruszamy dalej w drogę. O, teraz się ubieram i lecimy na dużo większą tamę. 71 km. O, palma albo jakiś inny Kwiatek ładny. Godzina 10 i 70 km do drugiej tamy, która będzie znacznie większa. No co to takie białe ślady to są? Ciekawe. Ciekawe to wygląda. Pierwsza dziura, jaką widziałem tutaj w drogach, odkąd jestem w Hiszpanii, to pierwszą dziurę spotkałem. Wow. O, druga dziura, ale to jakaś poboczna droga, nie główna. Zobaczcie, główna droga i nagle co innego. Ale nie ma tak jak w Polsce szerokich dróg. Wszystkie drogi są naprawdę wąziutkie. Dalsza jazda przebiegła jadąc autostradą. Szybki teleport i dojeżdżamy do tamy, którą pierwotnie chcieliśmy odwiedzić. Szybkie zatrzymanie się na siku na totalnym odludziu. Monsterem jak terenową. Wyjechał z tych śliskich kamulców. Ten widoczek w dół tam, to po prostu, no mówię, cały czas napawają mnie te widoki. Jak tu jesteś na górze, minuta, jesteś na dole, minuta, jesteś znowu na górze, druga minuta, jesteś znowu na dole. Zakręt, góra, dół, góra, dół, góra, dół, dół, góra, dół, prawo, lewo, prawo, góra, dół. I tak cały czas. No i jesteśmy. Tama Tous. Dość sławna tama przez katastrofę w 1982 roku. Była to katastrofa wywołana przerwaniem zapory Tous po intensywnych opadach deszczu związanych z tzw. gota fria, czyli zjawiskiem ekstremalnych deszczów typowych dla Hiszpanii jesienią. W przeciągu kilku godzin poziom w rzece Júcar wzrósł do ekstremalnego poziomu. Tama nie wytrzymała, uwalniając całą wodę, w wyniku czego zginęło 30 osób, a skutki powodzi odczuło ponad 300 000 osób. Obecnie nowa tama Tous jest technologicznie na całkiem innym poziomie i do dziś chroni przed powodziami. Patrzcie jaki widoczek. Beautiful! Tak ma być. No dobra, witam ponownie. Dron nakręcony, naklejka przyklejona. Idealnie się prezentuje. Ubieram się, ciągi czekają na mnie w cieniu. Jak zwykle trochę dłużej mi to zajmuje. Branie tego wszystkiego. Trochę trwa spakowanie sprzętu. Drugie tyle. Ale czego się nie robi dla dobrego materiału, który w sumie teraz właśnie oglądacie. Pamiętajcie, im więcej wy mnie oglądacie, zostawiacie lajków, komentarzy, tym więcej ja mogę wam nagrywać. Bo jeszcze nie mogę się utrzymywać z YouTube'a, niestety. To wy decydujecie, czy będę nagrywał dalej, czy nie. Następny punkt 100 km przed nami. Powiedzcie, że to nie jest coś fajnego. Fakt, nie ma jakichś super ekstra kolorów, coś tego. Jak w Polsce jest mega zielono. Ale tutaj ten widok ciągnie się kilometrami. Zakrętami jest po prostu cały czas. Cała droga dla ciebie tak naprawdę i czasem po prostu coś przejedzie obok. Tu sobie zwolnię, niech pójdą chłopaki, bo chcę wam coś pokazać. Tu jest dziura. Autentycznie dziura. Uwaga, ja się zwolnię. Patrzcie. Dziura. Myślałem, że jakaś głębsza będzie, a to taka po prostu dziura. Ludzie na pitbajkach po prostu by pokochali tutaj te zakręty. Na sportach może nie, sport mógłby tu się trochę męczyć. Ze względu na to, że tu taka maksymalna prędkość to
70 km na godzinę i szybciej tak naprawdę tutaj już nie jedziesz. Ale drogi są naprawdę równiutkie, to trzeba przyznać. Zadbane przede wszystkim. Patrzcie, cały czas wszędzie tutaj mijamy hamulce, dbają o te drogi. Jeżdżą tutaj maszyny sprzątające i dbają o to, żeby po prostu tutaj się jeździło bardzo bezpiecznie. U nas wjedź na jakąś wioskę, to dość, że dziury cię zabiją, jajka ci zgniotą, to jeszcze żwiru i piachu masz plam oleju na każdym kroku, nie? Takie ładne sobie tu powieszali na całej ulicy. Takie kwiatuszki. Ładnie to wygląda. Albo tutaj takie girlandy. O, to jest też fajne. Każdy domek taki sam. Każdy ma swój garaż, każdy ma domek, każdy ma balkon, wielką bramę, albo właśnie garaż. Różnie, bo na przemian tak mieli. I flaga hiszpańska wszędzie. Patrzcie, i tutaj aż się to ciągnie. To takie całe wielkie osiedle. I wszyscy na jedno kopyto, wszędzie to samo. I zauważyłem, że bardzo dużo cytryn mają posadzonych. Wszędzie tak naprawdę cytryny. No i tym sposobem, pokonując kolejne kilometry, wracamy w okolice Sungiro, by udać się do restauracji na obiad, a następnie na zakupy, bo ile można żyć jak pasożyt. Po drodze miałem też małego stresa. Stacje benzynowe na tych pobocznych drogach są dość rzadkim zjawiskiem. 30 km przejechałem z palącą się rezerwą, a wizja zatrzymania się bez paliwa nie napawała mnie optymizmem. Na szczęście w ostatniej chwili jakąś znaleźliśmy. A ty tam machałeś tym biegłeś, nie? No właśnie, dłuższy czas. Bo rezerwę miałem już od tego, od ekspresówki. I chciałem, żeby się zatrzymać, żeby znaleźć najbliższą stację, nie? Ja widzę, że biedny k***a machą i łachacą dni. Czy nie skłero? Wygłodniali, lecimy dalej. Żebyśmy zdążyli na PL. A co ci ta PL? Tak, co ty musisz PL jeść? To możesz hot doga jakiego... Nie możesz hot doga, kebaba, pizzę. Na tle jest pięknej zabudowy. Ekstra. Jo. Może kiedyś będzie sławny, także mogę zdjęcie mieć, że wiesz. Masz tych naklejek więcej? Mam. Ja sobie nabił mu dał, dobra? Dawisz mi? Spoko. On sobie ucieszy się na moto naklei, a wiesz. Za same uszy na kasku ludzie mnie wyzywają od najgorszych, nie? Aha, no. To jest tylko taki twój znak rozpoznawczy. Tak. Też stwierdziłem, że z 3 powodów przykleiłem. Po pierwsze, uwielbiam oglądać anime i to jest takie trochę nawiązanie do anime. No tak. Po drugie, żeby ludzie komentowali i mnie wyzywali. Bo ci zasięgi rosną, nie? Tak. A po trzecie, to jest mój znak rozpoznawczy i robię taki imidż, no bo jakoś trzeba się wybić, trzeba wyglądać nawet jakoś inaczej, nie? Wybić się z tego tłumu, nie? Tak. Chyba racji. Zamówione zostały steki, burgery i pizza. Stek podobno dobry. Co do burgera, to w polskiej burgerowniach wiadomo, mamy lepsze. Pizza całkiem smaczna, a widok z restauracji bajeczny. Po pysznym jedzeniu czas na jakieś zakupy, by przetrwać kolejne dni. Ceny za żywność, jak i wybór artykułów spożywczych w Hiszpanii jest podobny do tych w Polsce. Tu zakupy robiliśmy w małym sklepiku, ale w dużych marketach jest podobnie, co zobaczycie w kolejnych odcinkach. Zakupy zrobione na najbliższe 2 dni. Później będzie trzeba dokupić coś więcej, ale na razie wystarczy. Dobrze, że grupa, która była ze mną, miała samochód, zakupy spakowane do auta, a my śmigamy jeszcze zobaczyć zachód słońca na fajnym punkcie widokowym.
Ostatni widoczek tego dnia również robi wrażenie. I tym sposobem kończymy ten pasjonujący dzień. A Was zapraszam na kolejny odcinek już w kolejną sobotę o 14. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz. A ja zabieram się za montaż kolejnego odcinka dla Was.